I władza nam to uniemożliwiła dopiero w połowie sierpnia, co było zdumiewające. Dopiero w połowie sierpnia zaczęły się aresztowania. Nazywało się to, że to zatrzymanie na 48 godzin, co jest taką prawnie w Polsce taką mniej drastyczną formą. Nie trzeba udziału prokuratora, nie przedstawia się zarzutów, tylko że pan prokurator generalny wymyślił bardzo dobry sposób, który po tych czasach Solidarności próbował, nawet kolportował pismem urzędowym do agent sobie podległych, że jeżeli się zatrzymuje na 48 godzin i się trzyma powiedzmy w komendzie na ulicy X, a potem się przewiezie do komendy na ulicy Y, to jest nowe 48 godzin, nowe zatrzymanie na 48 godzin. Z początku nawet próbowano wypuszczać z komendy i przed drzwiami aresztować, ale kiedy wujes uciekł przy takich przenosinach, nagle im uciekł, to doszli do wniosku, że jednak już nie będą się nawet bawić w tym, żeby wypuszczać za drzwi komisariatu. No i niestety zablokowane telefony, coraz więcej ludzi aresztowanych i ta robota zaczęła się już coraz bardziej sypać. Jeszcze ci będący na wolności jeszcze próbowali nawiązywać te nici jakiegoś kontaktu, porozumienia, jeszcze to kulawo, krótko szło, już po 20 ta robota stanęła. No ta robota stanęła, ale już właściwie swoje zrobiliśmy. Korespondenci zagraniczni siedzieli w Gdańsku. Wszystkie informacje spływały teraz do Gdańska i żadna siła ludzka nie mogła tego pohamować. I właściwie można powiedzieć, że mogliśmy sobie już odpoczywać w aresztach. Mnie zresztą aresztowano w ostatnie 48 godzin przed porozumieniami gdańskimi. Przez swoją nieostrożność dałem się złapać, bo nie mieszkałem wtedy w domu. Dałem się złapać na dworcu centralnym, gdzie przechodziłem. Tam zdaje się myślano, że chcę jechać do Gdańska. No. I wiedzieliśmy tutaj tylko jedno, że wszystko będzie zależało od tego, czy robotnicy uprą się przy swoim, czy nie, i czy władza zdecyduje się na użycie środków ostatecznych, bo nie mieliśmy wątpliwości, że bez środków ostatecznych tego się nie zahamuje. A środki ostateczne to znaczy wkroczyć z czołgami do stoczni, strzelając, bombardując i tak dalej. Że to byłby jedyny sposób. Na szczęście władza doszła do wniosku, że nie należy tego zrobić, że następstwa tego są w ogóle nieprzewidywalne dla kogokolwiek, a robotnicy doszli do wniosku, że nie skapitulują. Był taki moment, kiedy mało co już nie skapitulowali. Ale wtedy tam jakaś grupa przywódcza poderwała do kontynuacji strajku. No i tak doszła aż do porozumień sierpniowych. Dla nas, prawdę mówiąc, dla akorowców, niespodzianką było to, że nagle, że to było właściwie niespodzianką. Ale że coś takiego w pewnym momencie nastąpi, że my pracujemy, żeby coś takiego było, no to było dla nas oczywiste zawsze.